Kliknęliście Singapur, a tutaj zima. Co za niespodzianka, ale to nie jest pomyłka. Zanim pokażę Wam film, chciałem tylko powiedzieć, że zdjęcia, które tam nakręciłem, powstały dokładnie rok temu o tej samej porze, czyli w styczniu, kiedy jeszcze można było swobodnie podróżować i nas tak bardzo ta pandemia nie dotknęła. Wtedy jeszcze nie myślałem o kanale i to były zdjęcia do takiego filmu dla rodziny i teraz z sentymentem wspominam materiał, który tam nakręciłem. Zdjęcia okazały się na tyle fajne, że postanowiłem właśnie przemontować cały film i zrobić dla Was taką wizytówkę z mojej wycieczki do Singapuru i w ogóle do Azji, bo to nie tylko Singapur. Także zapraszam Was na serię filmów z Singapuru i z Tajlandii. Witajcie w Singapurze, w jednym z najmniejszych, a zarazem najbogatszych państw świata. Mieście, gdzie próżno na ulicach szukać brudu, graffiti, slumsów, a nawet gumy do rzucia czy choćby komarów. Panuje tu wieczne lato, jest zawsze duszno i gorąco. Mają pyszne jedzenie, świetną komunikację, przepiękną architekturę, najlepsze lotnisko na świecie i jeszcze wiele innych rzeczy, które naprawdę robią ogromne wrażenie. A przede wszystkim jest tutaj mnóstwo atrakcji, ciekawych miejsc do odwiedzenia i zobaczenia. A w związku z tym, że angielski jest językiem urzędowym, to absolutnie nie ma żadnego problemu, żeby się dogadać. Witajcie w Singapurze, państwie jakby na opak, gdzie flaga dla nas ma odwrotne barwy i jeździ się po lewej stronie. Państwie znanego z surowego prawa i dziwnych dla nas reguł i zakazów. Zapraszam Was więc na wycieczkę po Singapurze. Czy tak będzie wyglądać miasto przyszłości? Zobaczmy. Ale wróćmy do początku. Droga do celu bywa czasem dość kręta. Hello, good morning. 35 godzin później i oto jestem. A swoje pierwsze kroki kieruję wcale nie do hotelu, czy nawet nie do miasta, bo inaczej ominęłaby mnie pierwsza atrakcja zaraz po przylocie, ale do Jewel, czyli prawdziwego klejnotu tego superlotniska. Długo czekałem, żeby zobaczyć tę niesamowitą szklaną konstrukcję, która mieści w sobie centrum handlowe, kilkupoziomowy ogród, place zabaw, a przede wszystkim ten gigantyczny, sztuczny wodospad, który można oglądać z góry, z dołu, a nawet z kolejki łączącej terminale, która wjeżdża do środka. To naprawdę robi wrażenie. To moja trzecia wizyta w Singapurze. Rok wcześniej miałem fantastycznego przewodnika, którym był Adam. Mój siostrzeniec, który studiował tutaj przez rok i dosłownie złaził miasto wzdłuż i wszerz i poznał każdy kąt, a więc informacje będą z pierwszej ręki. Oczywiście na początek biegnę do zatoki Marina Bay, żeby zobaczyć na żywo
Znowu, po raz kolejny, hotel Marina Bay Sands. To jest miejsce, gdzie faktycznie historia perfekcyjnie łączy się z nowoczesnością, ale z drugiej strony jest to też raj dla instagramerów. Fotka na tle hotelu jest oczywiście obowiązkowa, ewentualnie może być na tle Merliona, czyli posągu pół lwa, pół ryby, aktualnie symbolu miasta zamówionego przez singapurską organizację turystyczną, czyli taki trochę marketing. Aktualnie bardziej popularnym budynkiem jest hotel Marina Bay Sands. Zajrzyjmy do środka. To nie tylko sam hotel, który posiada ponad 2500 pokoi, ale cały kompleks wraz z wielkim kasynem i przeogromnym centrum handlowym, do którego można na przykład wpłynąć łódką. 3 55-piętrowe wieże połączone są wielką 340-metrową platformą w kształcie łodzi, na której znajduje się tzw. Sky Park. Dzień dobry, pozdrawiam Was serdecznie. Zapomniałem o tle. To jest, dwa duriany. Tu mamy jeszcze, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No i city biznesowe i tam knajpeczki. I tutaj jeszcze basen na dachu Marina Bay Sands Hotel. Ogrody Gardens by the Bay to miejsce już wręcz kultowe. Każdy pewnie o nich słyszał albo widział. A jeśli nie, to polecam Wam zobaczyć absolutnie wszystko. Ogrody tematyczne, wystawy, instalacje artystyczne, 2 gigantyczne hale z roślinnością z całego świata i wodospadem lasów deszczowych, a przede wszystkim przejdźcie się pod i między super drzewami. Jest ich aż 18 i mierzą od 25 do 50 metrów. Pomiędzy dwoma największymi zainstalowano kładkę, na którą można wejść i podziwiać piękny, panoramiczny widok na ogrody. Rośliny, które zostały posadzone na tych drzewach, to egzotyczne paprocie, winorośle i orchidee, a podlewane są wodą, która zgromadzona jest w specjalnych zbiornikach zainstalowanych również na drzewach. Oprócz zbiorników są tam również panele fotowoltaiczne, które gromadzą energię słoneczną, wykorzystywaną później do oświetlenia drzew. Na jednym z nich zbudowano również restaurację. Muszę przyznać, że drzewa wyglądają mega imponująco i robią wrażenie zarówno w dzień, jak i w nocy podczas pokazów światło i dźwięk. Czas leci, więc pora na Cloud Forest. Jedną z 2 ogromnych szklarni, gdzie stworzono klimat lasów deszczowych z wysokości od 1000 do 3000 metrów z regionów Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej i Środkowej. Główną atrakcją jest tutaj naprawdę imponujący 35-metrowy wodospad zbudowany na sztucznej górze, na którą dostajemy się windą, a zejść można specjalnym chodnikiem okalającym całą górę i przy okazji można podziwiać piękną roślinność lasów tropikalnych. Dodatkową atrakcją jest to, że można tutaj po prostu odetchnąć od upałów panujących na zewnątrz, ponieważ klimat tu bardziej górski niż tropikalny, temperatura w okolicach 25 stopni.
A przy okazji co 2 godziny o wpół do jest wypuszczana specjalna mgiełka, która zrasza roślinność, no i robi się wtedy naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Jest tak przyjemnie, że aż nie chce mi się wychodzić, ale przeskakuję do hali obok. Flower Dome to największa na świecie, wpisana zresztą do Księgi Rekordów Guinnessa, hala, czy bardziej szklarnia z roślinnością z regionów całego świata, od Ameryki po Australię. Dodatkowo organizowane są tutaj wystawy okresowe, tak jak ta z okazji chińskiego Nowego Roku, a wyglądało to właśnie tak. Singapur leży prawie na równiku, co oznacza, że dzień i noc trwają mniej więcej tyle samo. Równo o 19:30 ktoś gasi słońce i robi się natychmiast ciemno. Dziś, dzięki uroczystościom związanym z chińskim Nowym Rokiem, możemy podziwiać noworoczne fajerwerki z krańca ogrodów nad zatoką. Zrobiło się nieco nastrojowo, więc zabieram Was jeszcze na moment nad Dragonfly Lake w Gardens by the Bay, żeby zobaczyć pływające gigantyczne jaja, tak zwane floating ovoids, które zmieniają kolory pod wpływem dotyku, a w połączeniu z dźwiękami robią bardzo fajne, relaksujące wrażenie. Za chwilę opowiem Wam o nich więcej, a tymczasem zostawiam Was z nastrojowymi jajami. Tu na równiku czasem musi trochę popadać, czasem to trochę oznacza trochę więcej, albo po prostu ścianę deszczu non-stop przez parę dni. Ale jak to mówią, taki mamy klimat. Dzisiaj pada, chociaż jest gorąco, upał. Rano było nie do zniesienia, ale to dlatego, że burza nas nawiedziła, no i teraz jestem schowany pod parasolem, no ale niestety muszę odsłonić, żebyście zobaczyli tło. Jesteśmy w Gardens by the Bay przy super trees, tak zwanych super drzewach, które są no po prostu fantastyczne. Za mną hala, gdzie jest wystawa całej roślinności z całego świata, i tam dalej druga hala, gdzie jest wodospad lasów deszczowych. A tutaj jeszcze mamy taką fajną, bardzo mi się podobała taka fajna instalacja z jajek, które świecą w nocy. W rytm muzyki i nawet jak je się dotknie, to zmieniają kolor i są połączone z drzewami, i drzewa również zmieniają kolor, tak jakbyśmy dotknęli jakiejś części, nie wiem, jakiejś części natury, i ona sama daje nam znak, że żyje. A tu za mną taka fajna ważka, czyli tak zwany Dragonfly. O, tutaj widzimy z tej strony. No i hotel. Ciągle pada, więc muszę poszukać jakiegoś schronienia przed deszczem, a że zbliża się pora lunchu, to najlepszym miejscem będzie Chinatown, gdzie pod tym gigantycznym dachem na Food Street będzie i sucho,
i smacznie. Żołądek pełen, no ale trzeba ruszyć się gdzieś dalej. A że wciąż leje jak z cebra, szukam kolejnego schronienia przed deszczem. W centrum Chinatown stoi prześliczna świątynia relikwii zęba Buddy. Ale w związku z tym, że trwają tu jakieś przygotowania do święta czy uroczystości, zaglądam tu tylko na chwilę. Tak wygląda w deszczu, a tak po deszczu. Singapur. Miasto lwa, a właściwie lwa biznesu. Tutaj krzyżują się drogi światowego handlu i finansjery. Pomimo tego, że państwo prze do przodu bardziej jak gazela niż lew, to jednak nie zapomina o historii. Schowana za drapaczami chmur City, dzielnica kolonialna, to prawdziwa perełka. Przepięknie odremontowane kolorowe domki z okiennicami skrywają liczne kafejki, sklepiki i galerie. Tutaj wszystko się zaczęło. Tu dopływali nowi osadnicy z całej Azji, a głównie z Chin. Tu też powstały pierwsze świątynie chińskie i muzułmańskie, gdyż przybysze najpierw szli się modlić i dziękować za szczęśliwą podróż, a potem dopiero rozglądali się za przyszłym domem i pracą. W tym małym parku spotykam kilku takich osobników. Dziś na jednej ulicy sąsiadują ze sobą świątynie buddyjskie, konfucjańskie i meczety. I razem z katolikami i kilkoma innymi wyznaniami są doskonałym przykładem wielokulturowej symbiozy. Singapur udowadnia, że jest to możliwe. Dzielnica kolonialna to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w Singapurze. Przypomina mi nieco podobne w Georgetown na wyspie Penang w Malezji, miasto również z zabudową kolonialną, tylko tutaj to chyba wersja bardziej luksusowa. Oczywiście nie muszę dodawać, że wieczorem to miejsce, czyli okolice Ann Siang Hill i zwłaszcza Club Street, zamieniają się w tętniące życiem zagłębie imprezowo, barowo, kulturowo, klubowe. Wiem, bo sam sprawdziłem. Pora na singapurskie City, które mieści się w dzielnicy nomen omen Downtown. Dla mnie, fana nowoczesnej architektury, to jest absolutny must, bo przecież pogapić się na szklane domy to sama przyjemność. Zwłaszcza, że w wielu przypadkach architekci naprawdę mieli pole do popisu. Oryginalne kształty, zielone tarasy na piętrach, spójne, ładne i wkomponowane w historyczną zabudowę.
Za mną Boat Quay. Mamy tutaj rzekę Singapur, centrum biznesowe i centrum takie kolonialne, chociaż to jest tylko część tego centrum kolonialnego, które teraz jest pięknie odrestaurowane i są te budynki zamienione na kawiarnię i fajny taki pasaż. Jeszcze tam z tyłu tutaj taki budynek Royal Park, no fantastyczny, po prostu naprawdę fascynuje mnie pomysłowość architektów w tym mieście, bo i te wysokościowce, wieżowce, drapacze chmur, tam jeszcze w głębi dalej w centrum biznesowym oraz na przykład właśnie ten Royal Park, który ma ogrody prawie na każdym piętrze i na dachu, to jest coś niesamowitego. Wiadomo, ktoś to wszystko musiał przecież zbudować, ale czy zastanawialiście się, co porabiały w tym czasie dzieci pracowników? Za dawnych czasów po prostu kąpały się na nabrzeżu w rzece Singapur, a dziś mają tu swój pomnik. Zresztą na nabrzeżu rzeźb jest jeszcze kilka, obrazujących różnych dawnych mieszkańców tego miejsca. A oto założyciel miasta, Sir Thomas Raffles, który dotarł do tego miejsca w 1819 roku i mówiąc w skrócie, zastał tu ściernisko, a zostawił singapurisko. W tej części miasta znajdziemy najwięcej kolonialnej architektury, np. dawny budynek parlamentu, Teatr Wiktorii, Muzeum Cywilizacji Azjatyckiej oraz imponującą Galerię Narodową. A tu obecny parlament, skromny jak na azjatyckiego tygrysa, prawda? No dobrze, pora na pierwsze starcie z legendarnym durianem. Na szczęście w wersji na zimno, dla ochłody. A propos jedzenia, pamiętacie ten budynek w City? To tak zwany Hawker Center, czyli gigantyczna stołówka z setką stoisk z najróżniejszymi daniami. Nie zapomnijcie zarezerwować stolika, paczka chusteczek czy karta na stole i nikt nie zajmie Wam miejsca. One też nie znikną, bez obaw. Tutaj Hawker Center w wersji dla biznesu. A tu w wersji bardziej lokalnej. W takich centrach, które są w każdej dzielnicy, zjecie smacznie, tanio i naprawdę jest czego wybierać. Nie obawiajcie się o czystość. Lokalny sanepid czuwa i nadaje budkom odpowiednio do jakości kategorie A, B lub C. A po obiedzie koniecznie kopi, czyli mocna kawa ze słodkim skondensowanym mlekiem, choć innych rodzajów jest naprawdę bardzo wiele. A tu mamy ją w wersji na zimno i na wynos. Jeśli natomiast ma być bardziej instagramowo, to zapraszam Was do Chimes. Kiedyś był tu klasztor francuskich mnichów, teraz w kościele organizuje się obiady weselne, bo w Singapurze jako takich wesel nie ma, a dookoła powstał bardzo fajny kompleks gastronomiczno-chilloutowy, gdzie można sobie odpocząć w centrum miasta od zgiełku miasta. A wieczorem wygląda też całkiem przyjemnie. Little India i od razu robi się bardziej swojsko. Dzielnica położona jest nieco dalej od centrum, ale również sporo tu kolonialnej zabudowy, tylko takiej trochę w większym rozgardiaszu. Jest i on, stary, dobry durian. Dobry, a żebyście wiedzieli, że dobry. Oczywiście z klamerką na nosie.
a reklama po prostu genialna. Te kolorowe domki to droga do Kampong Glam, dzielnicy muzułmańskiej, chyba najbardziej hipsterskiej i offowej dzielnicy w Singapurze. Punktem centralnym jest meczet Sułtana ze złotą kopułą, a wokół niego kwartał ulic, na których znajdziecie mnóstwo dobrych restauracji, kawiarni, a na sławnej Haji Lane również galerie, sklepy z rękodziełem i mnóstwo różnych innych drobiazgów. Jest to również właściwie jedyne miejsce w Singapurze, gdzie możecie zobaczyć oficjalne graffiti. W każdym innym miejscu jest ono surowo zabronione. Singapur robi naprawdę ogromne wrażenie, zarówno w dzień, jak i w nocy, ale w nocy wygląda absolutnie niesamowicie. Na koniec znów zabieram Was nad Zatokę Marina Bay, bo tam codziennie wieczorem można obejrzeć naprawdę fantastyczny spektakl z cyklu Światło, woda i dźwięk – Spektra, a tło to mieniące się tysiącami świateł ogromne wieżowce w City. Fajnie by było być tam teraz, albo wtedy jeszcze raz i przeżyć to wszystko na nowo. Zobaczyć też to, czego jeszcze nie widziałem, ale z drugiej strony mieć pewność, że po powrocie świat nie stanie na głowie i przyszłość nie będzie jedną wielką niewiadomą. Tak sobie myślę, co by było, gdybym nagle znów znalazł się tam i wtedy, co bym zrobił inaczej przez ten rok? Czy chciałbym jakoś cofnąć czas i przeżyć go na nowo? Tak, chciałbym.